Czy wy też widzicie wszystko na czerwono? Normalnie jest czerwono. Powiem wam, no raj na ziemi. Ej! Schody! Hamuj się! Ale leci! Ale walczy! Ale zapominam, że mnie dupa boli chociaż. To jest robienie ludziom krzywdy. Normalnie się czuję skrzywdzony. O matko, przecież tego się nie da zjeść. On jest tak wielki jak twoja głowa. No i dajcie subskrypcję, a ja idę walczyć z narkotykami. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Cześć kochani, dzisiaj jest wtorek, ja pracuję. Chciałem wam powiedzieć, że siedzę sobie tu, pracuję i za każdym razem jak spojrzę w prawo, to mam wrażenie, że to jest niemożliwe, że są takie miejsca na ziemi jak to. Siedzę sobie wśród palm przy szumie morza. Powiem wam, no raj na ziemi. Trzeba się nauczyć na nowo w nim żyć, ale myślę, że warto. Jesteśmy w parku Tyrona. Patrzcie, jak moja żona wygląda. Wow, co? Przestań. Ja bym szarpał. Sytuacja wygląda tak, że nie mamy paliwa, pieniędzy i czasu. Pieniądze nam wypłacili w sklepie z 10% marżą, bo po prostu ściągnęli terminalem i nam dali gotówkę. Paliwo facet naprzeciwko ma w bańkach, mówi, że to diesel. Że jest dobrej jakości, więc nie wiem. Zobaczymy. No i ciekawe. I dolejemy trochę uszlachetniacza, bo mam. To jest na dużą ilość paliwa, to troszkę wlejemy i będzie pewniejsze trochę. Jechaliśmy do parku, jedziemy na plażę Krystal. Musieliśmy dostać po 2 opaski. Jedną to jest przymusowe ubezpieczenie zdrowotne na terenie parku, czyli wymysł. I to jest 6 zł od osoby. I oprócz tego zapłaciliśmy za auto 20 zł i za osobę tam nie wiem, około 80. No i jedziemy. I jest droga, teraz 14 km jedziemy drogą, tam potem trzeba chyba zaparkować i jeszcze pół godziny na nogach i dojdziemy do plaży. I to wszystko jest przez to, że to jest park narodowy bardzo znany, który się nazywa Tyrona. I potem wrócimy sobie tam, gdzie tankowaliśmy. Tam jest drugie wejście i tam musimy dojechać do 5 po południu. I wtedy wjedziemy tam sobie na noc, zaparkujemy i będziemy sobie spali tam w kamperze na terenie parku i rano sobie jeszcze pozwiedzamy i wtedy to zrobimy wszystko na jednym wejściu, a tak nam polecają, no bo to wejście nie jest tanie, słuchajcie. A jakbyśmy dzisiaj tego nie zrobili, to już byśmy musieli zapłacić drugi raz jutro. Więc jedziemy posnorklingować i o, tak się bujamy. Pierwsza na liście po drodze jest plaża Gajraka. Więc wjechaliśmy, już przewija się tam piękny kolor wody, więc zaraz będziemy oglądać. Wezmę tylko na wszelki wypadek opcję zanurzenia w słonej wodzie kamery i idziemy zobaczyć. Ogólnie pięknie tu jest, faktycznie zobaczcie, cały czas się jedzie takim czymś. Jakaś tam piaszczysta droga jest, także spoko, fajnie. Coś tutaj się klaruje, fajnie nam się to wszystko dzisiaj udaje, więc zobaczymy, jak będzie dalej. I to jest plaża Krystal. Płyniemy tam dosłownie na pół godziny. Bardzo ładnie, bardzo. Zobaczcie, jakie drzewo fajne. Pokaż, Julek. No takie przyjemne miejsce bardzo. Szkoda, że tej drogi kawałek dalej nie pociągnęli do tej plaży. No ale biznes muszą robić na statkach. Dobra, idziemy tam pływać.
Wyszliśmy z tej wysepki, szybko wsiedliśmy do auta, słuchajcie, bo chcemy się przespać w tym Parku Narodowym, tylko na innym wejściu i się bardzo śpieszyliśmy, żeby nam nie zamknęli, więc jedziemy tą jakże cudowną drogą. Tak nas właśnie buja, ale nie ma wyjścia, trzeba nią przejechać i potem normalną drogą jakieś tam pół godzinki się jedzie i będziemy na miejscu, ale cieszymy się, że byliśmy na tej plaży, była bardzo, bardzo ciekawa, urocza, no i te rybki, no cudo. Dobra, jedziemy, szkoda pierdzielić, fajowersko, lecimy, ciao. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Troszkę było nerwowo, bo nie chcieli nas trochę wpuścić innym wejściem z autem i w ogóle pani już szła na autobus, która sprzedawała te miejscówki, ale się udało. Kamperek stoi trochę z górki, ale na klinach. Jesteśmy w tym parku, wjechaliśmy do środka i tu jest kilka takich hosteli. Pije sobie tonik, bo tu nie ma kokosów. Nazywa się Amancer Tayrona. Słuchajcie, to jest bardzo przyjemnie. Natury bardzo dużo, fajne chatki, takie kryte strzechą można powiedzieć. Jest restauracja, więc zaraz sobie coś zjemy. Jest basen. Julek ma koleżanki. To z Francji. Jest jedzenie, jest bar, wszystko otwarte i jest fantastycznie. Bardzo fajny park, bardzo fajne tam były te plaże. I na tym samym bilecie, słuchajcie, mogliśmy wejść sobie właśnie dzisiaj tutaj na noc. Zapłaciliśmy za noc tam dosłownie 80 czyli 40 od osoby i śpimy tu do jutra i wtedy jutro tu też możemy chodzić. Więc w sumie zapłaciliśmy tyle, co byśmy zapłacili gdziekolwiek indziej, a mamy jakby jutrzejszy bilet wtedy w gratisie. No i jeszcze śpimy w pięknym miejscu, czego chcieć więcej. Ja piję tonik, a wy się delektujcie następnymi minutami tego odcinka i daj subskrypcję, proszę, proszę, proszę. Dzień dobry, witam w ten piękny, nie tak aż bardzo słoneczny dzień na szczęście. Może pomyślisz, że jestem nienormalny, ale tak, jak tu nie jest bardzo słoneczny dzień, to jest to błogosławieństwo. Jesteśmy dalej w parku, spaliśmy dzisiaj w parku. No i dzisiaj możemy tu zostawić auto i mamy jeszcze cały dzień, więc idziemy przejść się przez park. Podobno tutaj można kawałek przejechać się autobusem i potem możemy pójść jakieś 2 godziny jedyne spacerem, aby przejść na plażę Cabo chyba San Juan czy coś. Podobno bardzo, bardzo ładnie, dużo ludzi, więc idziemy sprawdzić. Już się kilka razy pytali, raz mnie i 2 razy Klaudii, czy nie zapieprzyłem jej skarpetek. Tak, rosną ananasy. Cudeńko. Jest opcja wzięcia koni. Bierzemy 2 konie za 110 zł. Będziemy jechać. To jest Elondra, słuchajcie, przedstawiam wam Elondrę. Rdzenne dzieci. Tutaj na terenie tego parku mieszkają rdzenna ludność jeszcze. Tu jest na przykład taka wioska rdzennej ludności. Jakaś szkoła jest czy coś, bo dużo ogłoszeń. Dzieci siedzą, coś tam robią. Idziemy na plażę Cabo San Juan, gdyż jest najładniejsza podobno. Tu w ogóle można iść tak wzdłuż wybrzeża i jest dużo tych plaż, ale będziemy wracać na piechotę. Jak do San Juan byśmy stwierdzili, że jest zbyt nudno, to wrócimy i po drodze zwiedzimy na pieszo. Tylko że teraz jest pod górkę, potem jest z górki, więc postanowiliśmy w tą stronę wziąć konia, bo nam szkoda czasu, a wracać już będziemy na pieszo. Teraz to się poślizgnie. No ale kozak ten koń, co? Idziemy w takiej pięknej scenerii. Idziemy już jakieś 15 minut. Jeszcze godzina. Aj, aj. Schody, schody. Panie. Panie. Hamuj się. No i chyba dojechaliśmy. Trochę się umie sterować koniem, tak. Dobra, słuchajcie, zsiadamy, idziemy wam pokazać plażę. I kolejny raz jesteśmy w raju. Ale petarda. Szok.
Respekt. Mój wujek się nazywa Gil i ten koń też się nazywa Gilu. Także wujku, pozdrawiam. Mam, słuchajcie, tragiczne siodło, także mam nogi zgięte. Chyba nie chciał być drugi. Tato, co ty zrobiłeś? Nic. Ale biegnę. O, ale biegłem. O, znowu biegnę. O, ale biegnę. O, co ty tak lecisz teraz nagle? Gilu, co ty tak zapierdzielasz? No dobra, tak czy siak wracam do... że mam bardzo tragiczne siodło, bo siedzę bezpośrednio na desce, na plastiku chyba, albo na desce. I na dodatek wyrzyna mi się tutaj to. Nigdy nie jechałem na niczym gorszym. Oczywiście nie mówię o koniu, koń jest wspaniały, ale siodło aferanckie. Ale leci! Ale walczy! Ale zapominam, że mnie dupa boli chociaż. O, znudziło mu się. Gilu to wariat, co? Gilu to wariat. No, słuchajcie, taki wariat. Co chwilę tylko gna, a ja go testuję i bez trzymanki. I rodeo już robiłem. Iha! I byka haja! Ha! Park Narodowy, tu nie wolno krzyczeć. Zresztą nie wiem co to za park narodowy, że hoteli nabudowali. Dobra, wyłączam i jadę, bo Gilu, o, już się ruszył, o matko. Jadę, cześć. Dojechaliśmy, ja się czuję fatalnie, wszystko mnie boli. Koń był wspaniały, ale to siodło, no to po prostu nie wiem jak można coś takiego robić w ogóle. To jest robienie ludziom krzywdy, normalnie się czuję skrzywdzony. Jechaliśmy na koniach, było fajnie. Dla mnie to było fajnie, dla taty to bolało go wszystko. Nie rusza palcami, bo bolą go nogi, dupa, a mnie bolą jajca. Jedziemy, mamy 2 minuty na wyjechanie, już nie mamy żadnej minuty na wyjechanie z tego, ale tam jakiś dozorca parę minut po jeszcze był, więc nas raczej wypuszczą. I gdzieś tam pojedziemy, tylko Klaudia jeszcze nie wie gdzie, więc mam nadzieję, że się zaraz dowie. Słuchajcie, my dzisiaj pakowanko. Tutaj taką przegrodę zrobiłem jako barierę psychologiczną, dlatego że tutaj jak wypuszczasz do Panamy jest narkotykowa kontrol i potem możesz zamknąć auto. No i u nas nie ma jak zamknąć, no bo nie mamy tej przegrody, ale zrobiłem taką psychologiczną barierę, żeby nie chcieli tego ciąć. No i wszystko spakowane jest, nawet Starlink, słuchajcie. Także wszystko tu popakowaliśmy. Przygotowałem sobie rzeczy, żebym mógł jutro zamknąć auto. No i jedziemy powoli z tego fajnego kempingu do Cartageny. Spakowani jesteśmy. 2 dni czy 2,5 nam to zajęło. Wszystko jest pochowane, to co wartościowe jest wzięte. Jeszcze troszkę zamiatam, po drodze umyjemy auto i jutro oddajemy auto do portu. No niestety się pokomplikowało. Klaudia leci 17 do Panamy, a ja lecę 20, bo trzeba zrobić tą narkotyczną kontrolę i dopiero można zamknąć auto. A statek ma opóźnienie i dowiedzieliśmy się o tym chyba wczoraj, więc musiałem przebukować bilet. A nie przebukujemy wszyscy, bo to jest trochę za drogie. Dobra, słuchajcie, kemping, Karaiby, kokosy. Żegnamy się z tym wszystkim na rzecz dalszej przygody w Panamie. Tak, witamy w Cartagenie. Za mną nasza psychologiczna bariera dla potencjalnych złodziei, których mam nadzieję, że na naszym statku nie będzie. Cartagena wygląda spektakularnie. Dzisiaj okazuje się, że oczywiście agencja, której już wam serdecznie nie polecam niestety, Summit się nazywa, nie polecam. No przełożyła nam znowu odbiór statku, więc przyjechaliśmy tu niepotrzebnie wczoraj. Mogliśmy być na kempingu z palmami 1 dzień dłużej, więc jutro muszę oddać auto, mimo że muszę pracować i mówiłem im o tym i zapewnili mnie jeszcze wczoraj, że będę miał normalnie dzisiaj odbiór po południu około 15. No i oczywiście nie mam. Tak czy srak, jedziemy troszkę pochillować. Klaudia idzie do jakiejś kosmetyczki, my z Julciem idziemy na lody. Musimy wypalić trochę paliwa, bo jeszcze mam o kilka litrów za dużo, żeby oddać na statek auto w takim stanie. Więc wszystko się dobrze składa, będzie fajnie. Konsumujemy takie pyszności. Ja mam kawę zimną, bo jest gorąco. Czasem takie opóźnienia wychodzą ludziom na dobre.
Słuchajcie, kupiłem jeszcze w Polsce, jak wyjeżdżałem, taką kłódkę i ona mi tutaj pasuje. Więc to będzie jedno zamknięcie. To jest jedno, a z tyłu zamknę zapięciami od rowerów. Bo tam kiedyś też były takie skoble jak tutaj, ale ktoś je... No ten właściciel, szefu, który to robił, to wy tutaj widzicie, są jeszcze ślady po otworach. Tu i tu. Tu też były skoble i można by było zamknąć, ale on stwierdził, że to będzie brzydko wyglądać i zlikwidował to. I ja teraz wymyśliłem patent, że zamknę to linkami od roweru. Zaraz wam pokażę efekt końcowy, bo nie mam jak nagrywać, żeby wam pokazywać. Dobra, i pokazuję. Przełożyłem tu pod zawiasem, tak że jest luźne to, więc nie jest przytrzaśnięte. I tu przez klamkę. I teraz nawet jak ktoś to otworzy tyle i widzi co jest, ale ogólnie zrobiłem tak, że nawet z tej szafki nie ma co wyjąć na tak krótkiej smyczy. No i tam jest zrobiona bariera psychologiczna dla złodzieja. Generalnie to jest tak zrobione, że oni tutaj, jeżeli nic nie zepsują, to sami z siebie nie przejdą. To nie jest sama folia, tutaj jest obwiązane wszystko gumą, więc generalnie jak tej folii nie rozwalą i gumy nie przetną, to nie wejdą. To nie jest sama folia. No i tyle, no i mam nadzieję, że jesteśmy bezpieczni. Dojedzie całe, mam nadzieję. Kochani, jadę do portu. Dzisiaj mam dzień pracy, ale musiałem sobie zrobić przerwę. Na szczęście jakoś tam ze wszystkimi, z kim miałem porozmawiać, porozmawiałem. Jadę oddać nasze autko, no. Korki są, jestem spóźniony już 6 minut. Chyba też za późno wyjechałem. Wziąłem długie ciuchy, bo w porcie trzeba być w długich ciuchach i w pełnych butach. No i jadę. Przyjadę do portu jeszcze raz potem 18 na narkotykową kontrol. Dzisiaj jadę na jakąś kontrolę, jakąś zwykłą chyba Duany i zostawić autko. No i tyle. Także jedziemy. Jesteśmy już w porcie, robimy kontrolę dzisiaj taką podstawową, aby zostawić auto. Narkotykowa będzie później. No i zostałem bez auta. Jedziemy z powrotem. Okazało się, że to nie jest ten port w Kartagenie, tylko jest dla aut taki poboczny, jakby z boku Kartageny. No i zostawiliśmy auto, widzimy się tu pojutrze na kontrolę narkotykową, która podobno trwa 3-4 godziny. Masakra. Będą sprawdzać w takim razie wszystko. No nic, jedziemy. Ciao! Jestem właśnie przed lotniskiem. Zostawiłem właśnie rodzinkę. Zapomniałem nagrać, jak się żegnamy, ale było mi trochę smutno. Natomiast zostawiłem, mam teraz 3 dni tutaj w Kartagenie. Co będę robił? No głównie mam w planie popracować, bo chciałbym nadrobić kilka tematów, które mi się odkładają. A mamy przed sobą odwiedziny znajomych plus moich rodziców, więc znowu bym nic nie zrobił, a chciałbym już mieć to z głowy. Idę jeszcze do sklepu i jakby było coś ciekawego, to wam nagram. Ciao! Przejeżdżam właśnie przez targ rybny, który się znajduje niedaleko portu. Jadę na kontrolę narkotykową naszego samochodu. No i cóż, trzeba to zrobić. Nie powiedziałem wam wczoraj, bo byłem taki zbyt zdenerwowany, więc nawet nie włączałem kamery. Klaudii nie wpuścili do samolotu. No i zostali, nie wpuścili ze względu na to, że nie celnik, tylko linie lotnicze nie respektują wejścia na pokład, jak nie masz biletu wyjazdowego z Panamy, wylotowego. I nikogo nie obchodziło, że my mamy samochód na miejscu, że mamy dokumenty z portu, że my opuścimy ten kraj samochodem. Nie wejdziesz na pokład samolotu bez biletu lotniczego w ręce i koniec. Aha, no i się nie dało gadać, nie da się tych biletów przebukować. Rozmawiałem wczoraj z 50 osobami, obsługa tragiczna. Copa Airlines fatalnie. Na nieszczęście nasze kupiliśmy ponownie bilety znowu u nich, no bo ja już miałem u nich bilet. Co na plus? Dam wam w opisie filmu stronę internetową, gdzie można kupić bilet lotniczy za $12, ważny 48 godzin, do pokazania właśnie w takiej sytuacji na lotnisku. Jest to świetna propozycja, dlatego wam to podeślę. No i dajcie subskrypcję, a ja idę walczyć z narkotykami. Patrzcie, jak profesjonalnie wygląda. Mam nawet przepustkę. Zajęło nam to już 50 minut, żeby wejść. Beka straszna. Kontrola się właśnie skończyła. Zajęło nam to prawie 4 godziny, a z wejściem to 5.
Z powrotem będzie prawie 6. Także grubo. Pies obwąchał wszystko, wszystko kazali wyciągać, wkładać i tak dalej, ale wszystko się udało. Jedziemy stąd i zobaczymy, co nas czeka dziś wieczorem. Jesteśmy dzisiaj ostatni dzień, ostatni wieczór w Kolumbii, dlatego że żona mi wczoraj nawrzucała, że jestem nudziarz, ciągle nie wychodzimy wieczorem, dlatego jest wieczór, ciemno się zrobiło, potwierdzacie? To idziemy w miasto, lećmy. Czy wy też widzicie wszystko na czerwono? Jakoś jest taka wyjątkowa pora zachodzącego słońca, że normalnie jest czerwono. Klaudia, jesteś jest różowa? Tak. Fajnie, podobno w mieście dzisiaj coś się dzieje, jakiś festiwal jest dzisiaj czy coś, więc może gdzieś tam trafimy akurat. Fajnie będzie. Czajcie, że ja to zjem zaraz. Tu jest kucharz, tu jest patelnia i to jest zarąbiste żarcie, podobno zaraz wam powiem jak smakuje. Nie wiem jak mam do tego podejść, kurde. Jak to złapać? Najlepiej to by było usiąść do stołu. O kurde. O matko, przecież tego się nie da zjeść. On jest tak wielki jak twoja głowa. No. Nie no, muszę słuchajcie dojeść Smaczny? jakoś na raty. Taki street foodowy. Nie no, jestem cały brudny. Powiem wam, no tak, taki street foodowy. Po wczorajszych wojażach próbujemy dzisiaj opuścić Kolumbię, zobaczymy czy nam się uda. Klaudii poprzednio się nie udało, trzeba było kupić nowe bilety. Dzisiaj może będzie lepiej, także żegnamy się z Kolumbią. Nad rzeczką, opodal krzaczka, tutaj mieszkała kaczka dziwaka. Tak. Czekaj. Taka Pero otro lado. na końcu świata. Oh yeah!